Do tej pory w Fantastycznych Fundamentach omawialiśmy przede wszystkim dzieła głębokie, prowokujące do refleksji i podróży w głąb siebie. Jednak science fiction to nie tylko ciężkostrawne tematy. Może być ona także źródłem ogromnej dawki humoru i zabawy. Doskonale udowodnił to Brytyjczyk Douglas Adams, którego Autostopem przez Galaktykę nie tylko rozśmieszało słuchaczy i czytelników do łez, lecz również zapisało się na stałe w popkulturze. Dziś zaprezentuję Wam sylwetkę autora oraz przyjrzę się polskiemu tytułowi jego najsłynniejszej produkcji, który moim zdaniem nie najlepiej odpowiada pierwowzorowi i zawartej w dziele treści. Zapraszam. Douglas Adams urodził się w Cambridge w 1952 roku. Talent do kreatywnego pisania przejawiał od najmłodszych lat. Jego najwcześniejsze prace ukazywały się w szkolnej gazetce The Brentwoodian, jak na przykład reportaż o klubie fotografii lub żartobliwe, parodystyczne recenzje. A gdy miał 13 lat, brytyjski magazyn dla dzieci The Eagle wydrukował jego list oraz opowiadanie. Jego marzeniem nie było jednak pisanie książek. Widział siebie i swoją twórczość w branży rozrywki. Przede wszystkim szeroko pojętym kabarecie. Po otrzymaniu stypendium na St. John's College w Cambridge pragnął dołączyć do Footlights, czyli studenckiego domu będącego wylęgarnią zawodowych komików. Został tam jednak przyjęty dopiero po 2 latach, a w międzyczasie wraz ze znajomymi założył kabaret, pisząc skecze i występując w nich przed publiką. Rok później, w 1974, Adams zakończył edukację i zaczął szukać dla siebie miejsca na świecie. Ambicją Douglasa była praca w telewizji lub radiu jako scenarzysta, piszący teksty do programów. Z początku wydawało się, że wszystko pójdzie jak z płatka. Niedługo po skończeniu szkoły Adams został dostrzeżony przez Grahama Chapmana, jednego z członków Monty Pythona. Przez pewien czas stanowili oni pisarski duet, tworząc głównie skecze do będącego wówczas na szczycie latającego cyrku. Douglas wystąpił w nich nawet jako postać drugoplanowa, a jego nazwisko pojawiło się w końcowych napisach jako współautor. Mimo takich referencji, niedługo potem przyszłość Douglasa w showbiznesie zawisła na włosku. Z powodu braku kolejnych zleceń na pisanie musiał chwytać się różnych zajęć. Pełnił wówczas rolę portiera w szpitalu, budował stodoły i czyścił kurniki. Pracował również jako ochroniarz pewnej katarskiej rodziny dzięki swoim niemal 2 metrom wzrostu. Przez cały ten czas pisał i wysyłał swoje skecze różnym wydawcom, ale niewiele z nich było akceptowanych. Jego sytuacja finansowa stała się na tyle zła, że musiał wprowadzić się do mamy, a on sam zaczął mieć ogromne problemy z pewnością siebie, co zmusiło go do uczęszczania na terapię. Jego kariera miewała momenty lepsze i gorsze, aż do 8 marca 1978 roku, kiedy na antenie stacji radiowej BBC o godzinie 22:30 wyemitowano pierwsze słuchowisko nowego dzieła Douglasa Adamsa, znanego w polskim tłumaczeniu jako Autostopem przez Galaktykę. Producenci nie pokładali wielkiej nadziei w tym projekcie, będącym komiczną fantastyką naukową, stąd późna godzina nadawania. Jednak po emisji zaledwie kilku odcinków słuchowisko stało się fenomenem na skalę całego kraju. Fabuła produkcji podążała za Arturem Dentem, zwykłym ziemianinem, który obudził się pewnego czwartkowego poranka na kacu, aby przeżyć najgorszy dzień w historii nie tylko swojego życia, ale również całej planety. Z rana dowiedział się on bowiem, że jego dom został przeznaczony do rozbiórki, gdyż w jego miejscu planowano wybudować obwodnicę. Osobisty koszmar Artura szybko stał się nieistotny, gdyż jak się okazało, podobny los spotkał całą planetę, która została przeznaczona przez Galaktyczną Radę Planowania Hiperprzestrzeni do wyburzenia, celem utworzenia trasy szybkiego ruchu. Bohaterowi udało się uciec z powierzchni Ziemi przed jej anihilacją dzięki znajomemu, którego od lat podejrzewał o pozaziemskie pochodzenie. Jak się okazało, pracował on jako specjalista od badań terenowych dla galaktycznego wydawnictwa i zbierał materiały o Ziemi, aby umieścić je w tytułowym przewodniku. No właśnie, tytułowym, chociaż nie w języku polskim. Oryginalny tytuł, którego dokładny przekład brzmiałby Przewodnik Autostopowicza po Galaktyce, wiąże się z okolicznościami, które zasadziły w głowie Adamsa ziarno pomysłu na tę książkę. Miało to miejsce kilka dobrych lat przed debiutem audycji, gdy podróżujący autostopem po Europie 18-latek leżał pijany na polu w Innsbrucku. Wpatrywał się w gwieździste niebo bez grosza przy duszy i z pożyczoną kopią Przewodnika Autostopowicza po Europie w kieszeni. Pomyślał wtedy, że warto byłoby stworzyć kosmiczny odpowiednik tej skarbnicy wiedzy. I choć sama treść ma charakter przygodowy, jak sugeruje to polski tytuł, a w treści znajdziemy sporo różnych planet i obcych ras przedstawianych za pomocą krótkich, skeczopodobnych scenek, tak to właśnie ten brakujący w polskim tytule przewodnik jest solą tej produkcji i powodem, dla którego stała się ona tak ikoniczna. Czymże zatem był dokładnie Przewodnik Autostopowicza po Galaktyce? W zasadzie wszystko zostało zawarte w tytule. Był on wydaną przez korporację z Małej Niedźwiedzicy książką, będącą podręcznym niezbędnikiem dla wszystkich kosmicznych podróżników. Pomimo niekompletnych, a czasem nawet odrobinę błędnych informacji, bardzo szybko pokonał on popularnością Galaktyczną Encyklopedię. Na jego okładce zawarto dodające otuchy hasło: nie panikuj,
Przewodnik, jak możecie się domyślać, nie został nigdy wydany w formie fizycznej. Takie kompendium zawierające niezliczoną ilość stron byłoby co najmniej mało poręczne. Korzystano z niego na urządzeniach podobnych do naszych współczesnych czytników, a sam sposób jego działania nie różnił się wiele od tego, co znamy z Wikipedii. Po wprowadzeniu interesującego nas zagadnienia otrzymywaliśmy na ekranie poszukiwane informacje. W ten sposób mogliśmy dowiedzieć się na przykład, jak przyrządzić pangalaktycznego gardłogrzmota, najlepszy istniejący alkoholowy drink, co zrobić, aby Vogon zabrał nas w podróż autostopem lub czym dokładnie była ryba Babel, pozwalająca na swobodną komunikację pomiędzy kosmicznymi gatunkami inteligentnych stworzeń. Wpisy w tej podręcznej encyklopedii zawierały rzecz jasna potężną garść abstrakcji i humoru. Pozwólcie, że przytoczę Wam jeden z nich. O ręczniku. Ręcznik jest chyba najprzydatniejszą rzeczą, jaką może mieć przy sobie międzygwiezdny autostopowicz. Częściowo dlatego, że ma dużą wartość praktyczną. Można się w niego owinąć, by nie zmarznąć, gdy przeskakuje się nad zimnymi księżycami Jaglan Beta. Można na nim leżeć na marmurowym piasku błyszczących plaż, gdy wdycha się na Sandraginusie 5 odurzające opary morza. Można się nim przykryć, śpiąc na pustyniach Karkafunu pod świecącymi czerwono gwiazdami. Można go użyć jako żagla mini tratwy, gdy spływa się powolną, leniwie się toczącą rzeką Mow. Po zmoczeniu nadaje się do walki wręcz. Można go sobie zawiązać na twarzy, by chronić się przed niebezpiecznymi gazami lub uniknąć wzroku żarłocznej, trajkoczącej poczwary z planety Tral. W niebezpieczeństwie można powiewać ręcznikiem, by wezwać ratunek. Oczywiście można się nim także wytrzeć, jeżeli do tego czasu będzie jeszcze dostatecznie czysty. Don't forget to bring a towel. Czemu w polskim tytule zabrakło wzmianki o przewodniku? Jeżeli miałbym obstawiać, wynikało to głównie z łatwości wymowy i chwytliwości. Autostopem przez galaktykę brzmi po prostu płynniej niż dokładne tłumaczenie przewodnik autostopowicza po galaktyce. Być może wydawcy w Polsce mieli też obawy, że słowo przewodnik mogłoby negatywnie wpłynąć na sprzedaż, sugerując bardziej naukowe podejście do zagadnienia podróży w kosmosie. Choć oczywiście w obliczu takich legendarnych wpadek w polskim tłumaczeniu tytułów jak Szklana Pułapka czy Wirujący seks, być może jestem nieco nazbyt czepialski. Książka nie była jedyną adaptacją radiowego słuchowiska, które przyniosło Adamsowi sławę. Powstały również komiksy, sztuki teatralne, serial telewizyjny oraz pełnometrażowy film. W 1984 ukazała się również tekstowa gra komputerowa. Choć taka forma rozrywki nie była wtedy jeszcze tak oczywistą i stałą częścią naszego życia, Douglas Adams był od zawsze wielkim fanem komputerów i technologicznych nowinek. To też temu projektowi poświęcił szczególnie dużo uwagi. Mająca być początkowo trylogią, seria książek o kosmicznym przewodniku dla autostopowiczów doczekała się 5 części i świetnego odbioru po obu stronach Pacyfiku. Douglas nie był jednak nigdy klasycznym pisarzem i dawał to odczuć przede wszystkim wydawcom. Miał poważne problemy z utrzymywaniem deadline'ów. Ponoć czasami jego zwierzchnicy wręcz więzili go przez kilka tygodni w hotelowych pokojach, aby zmusić go do skończenia pisania swoich tekstów. Prócz cyklu Autostopem przez galaktykę napisał jeszcze kilka książek. Przede wszystkim przygody nietypowego detektywa Dirka Gentlego. Przez wszystkie lata kariery Douglas Adams trudził się wieloma fachami. Pracował przy produkcji kilku gier komputerowych, prowadził radiowe programy oraz stworzył scenariusze do seriali, w tym do 3 odcinków legendarnego Doktora Who. Był on również zagorzałym aktywistą działającym na rzecz zwierząt. Do jednych z jego bardziej widowiskowych performance'ów należało wyjście na górę Kilimandżaro w stroju zagrożonego wygnięciem nosorożca. Wraz z Markiem Carvardinem wyprodukował również audycję Ostatnia okazja by ujrzeć o wymierających gatunkach zwierząt, która podobnie jak Autostopem przez galaktykę została zaadaptowana później do formy książki. Douglas Adams zmarł w wieku zaledwie 51 lat na zawał serca. Jego spuścizna jest wciąż żywa i obecna w popkulturze. Często w miejscach, których nawet byście nie podejrzewali, póki nie sięgniecie po jego książki. Co roku 25 maja obchodzony jest Towel Day, czyli Dzień Ręcznika, aby uczcić pamięć autora. Jeśli szukacie nietypowego brytyjskiego humoru osadzonego w realiach science fiction, gorąco polecam Autostopem przez galaktykę we wszystkich dostępnych wersjach. Gwarantuję, że podczas tego doświadczenia uśmiechniecie się ciepło przynajmniej kilka razy, dzięki zwariowanym pomysłom Douglasa Adamsa. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.